masujący. Paweł, fotele masujące są absolutnie rewelacyjne, tylko skąd wziąć na to kasę? Portfela z rachunku bankowego. Wkładka rodzinna, tak? Warto zwrócić uwagę na raty dofinansowania z PFR-u, skorzystać z różnego rodzaju dotacji, wrzucić w koszty w firmie. Mogą skorzystać też z leasingu. No, musisz to jakoś zorganizować. Słuchaj, no co Ci mogę powiedzieć? No z portfela, z rachunku bankowego, no każdy sam musi jakoś zweryfikować, jak jest w stanie zabezpieczyć środki na taki zakup. Tak? Ja mogę jedynie Ci podpowiedzieć, jak to wygląda, jak można to zoptymalizować, jak można szukać rozwiązań, ewentualnie przy zakupie foteli masujących. No i tu musimy się podzielić na kilka obszarów i pierwszym z nich jest zakup na własne cele, dla gospodarstwa domowego. Więc to, co przychodzi, co obserwujemy na rynku, to często jest właśnie składka rodzinna, tak? Czyli przy okazji jakiejś uroczystości, jakiegoś jubileuszu można się złożyć rodzinnie, czy to jest wielopokoleniowy dom, czy nawet nie, ale wtedy można się złożyć jakoś w rodzinie i sfinansować zakup takiego fotela dla rodziny, tak? No to jest taki pierwszy przykład, natomiast podstawowo to powinniśmy porozmawiać, pomyśleć o ratach, które są w bardzo prosty sposób realizowane, wnioski są składane online, zdalnie, można spokojnie, bez konieczności zapewniania jakichkolwiek dokumentów takich potwierdzających zarobki i tak dalej. Można to miło i przyjemnie, szybko sprocesować właśnie przez telefon czy online i wtedy rozłożyć sobie na wygodne raty, wygodne wpłaty, kilkanaście wpłat od 4 do 36. Można sobie rozbić taki zakup i jakby zminimalizować te obciążenie finansowe, te jednorazowe obciążenie finansowe. No i ta rata to możemy ją tutaj jakoś sobie porównać do takiego miesięcznego karnetu, na przykład na masaż. Jeżeli jest gdzieś w rodzinie, pojawiła się niepełnosprawność, czy jest ta niepełnosprawność, jakieś potrzeby rehabilitacyjne, no to też jest tutaj kilka możliwości. Są dofinansowania z PFR-u, można postarać się o dofinansowanie z jakiejś fundacji, w której się jest przypisanym. Też bardzo często realizujemy takie zakupy. No wtedy te osoby są też zorientowane zazwyczaj, skąd mogą pozyskać środki takie pomocowe na to, żeby wspomóc tutaj rehabilitację, czy jakby złagodzić skutki tutaj jakichś tam aspektów z niepełnosprawności. Można też oczywiście tutaj pomyśleć o uldze rehabilitacyjnej, czyli jakoś rozliczyć to w podatku. To oczywiście trzeba zweryfikować z księgową, z osobą, która się tym zajmuje i na bieżąco, zgodnie z aktualnymi przepisami sprocesować, ale oczywiście są takie środki i my tutaj bardzo często też to realizujemy. Oczywiście z naszej strony jest pełne wsparcie, jeżeli trzeba jakieś dokumenty dostarczyć, czy w jakikolwiek sposób proces wymyślony przez fundację, czy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jakiś wymyślony proces, regulamin, to my się oczywiście do tego dostosowujemy, jak najbardziej wspieramy. No i pozostaje trzeci obszar, gdzie pojawia się działalność gospodarcza, więc tutaj oczywiście możliwością optymalizacji, jakby zracjonalizowania tego zakupu jest pomysł właśnie uwzględnienie tego w kosztach. Jeżeli mamy zakup właśnie na cele działalności gospodarczej, czyli mamy na przykład poczekalnię, w której chcemy urozmaicić naszemu klientowi ten czas, który spędza w poczekalni, no to taki fotel też możemy wstawić. Jeżeli może ten fotel wzmocnić nam naszą główną usługę, nie wiem, kosmetyki, fryzjera, to też możemy oczywiście taki fotel wstawić i też tutaj pomyśleć o wpisaniu takiego zakupu w koszty. Ja byłem kiedyś głównym księgowym, dzisiaj wypowiadam się na bazie wiedzy, którą mam, natomiast to oczywiście nie jest porada prawna, taką podstawą nie jest. Trzeba za każdym razem będzie to zweryfikować oczywiście ze swoją księgową, swoim stanem faktycznym, swoją sytuacją i celem, na jaki przeznaczony jest fotel, ale te wpisanie w koszty, rozliczenie VAT-u też jest jakimś właśnie tutaj wtedy sposobem na rozliczenie, na zmniejszenie tego ciężaru finansowego spowodowanego zakupem właśnie fotela masującego.
Firmy oczywiście mogą skorzystać też z leasingu, czyli coś, co dla osób prywatnych jako raty funkcjonuje. Mamy leasing firmowy, też firma podlega jakiejś weryfikacji, jest to dość prosty proces, jest wspierany oczywiście i przez nas, i przez stronę banku, może odbywać się zdalnie, może odbywać się online. Też wtedy rozkładamy to jednorazowe obciążenie finansowe na miesiące, możemy sobie fakturę miesięcznie otrzymujemy od leasingodawcy i ją wtedy wprowadzać też w koszty. Nie dosyć, że nie płacimy jednorazowo, to jeszcze też korzyść z rozliczenia podatku dochodowego czy VAT-u też jest, tutaj się pojawia. No i firmy mogą też oczywiście skorzystać z różnego rodzaju dotacji, które są też dla firm, dla pracowników firm, na otwarcie firm i też pojawiały się tam nasze fotele w ramach właśnie realizowania takich projektów dofinansowywanych, czy to z Unii Europejskiej, czy z innych środków, ale też fotele masujące jak najbardziej stamtąd mogą być realizowane. Więc w tych trzech obszarach, w tych trzech pomysłach gdzieś trzeba się poruszać, gdzieś trzeba się odnaleźć swoją sytuację. Najpierw zaglądamy do portfela, później szukamy ewentualnie możliwości, jak jeszcze, czy to rozłożyć zakup, czy złożyć się z kimś, czy jeszcze szukać jakichś dofinansowań. To każdy indywidualnie musi wtedy przemyśleć.